Witam, Ryszard Borowiecki i oczywiście mamy 28 październik 2023 i pełnię. Z tym, że ta pełnia nie należy właściwie do dzisiejszego dnia. Dlaczego? Ponieważ jest po zachodzie słońca i przechodzi na 29 październik. Tak ona właśnie wygląda. Jest to bardzo interesująca pełnia ze względu na to, że Słońce znajduje się w Skorpionie, no bo teraz czas Skorpiona, ale Księżyc w Byku. I to jest najbardziej intrygujące. Dlaczego? Dlatego, że Skorpion ma swoje zadania psychologiczne, działania psychiczne tam, gdzie jest i najważniejszą cechą to jest to pogranicze życia i śmierci. Za każdym razem, tam gdzie się znajduje Słońce, w dodatku Słońce jest w ładzie koziorożca, muszą się wydarzyć jakieś działania dosyć interesujące. Mało tego, jeszcze tutaj jest bardzo wysoko Jowisz. Jowisz rozdmuchuje tą sytuację, którą wiemy, że w tej chwili jest na oszczu noża i oby nie stało się to, co przewidujemy, abyśmy nie chcieli przewidywać, bo jednak trzeba przyznać, że ten kosmogram sprzyja jednej rzeczy, że Wzgórze Świątynne może rozpocząć to, co jest najgorsze. To, które jest w Jerozolimie, to największą apokalipsę naszych dziejów i skłócenia właściwie dwóch albo trzech religii, właściwie dwóch religii, bo przede wszystkim pomiędzy sobą judaizm i islam, ale także my jako młodsi bracia będziemy w to prawdopodobnie też zaangażowani i to jest największe niebezpieczeństwo tego całego kosmogramu, który bardzo mnie się nie podoba ze względu na to, że bardzo dużo aspektów, czyli bardzo dużo konfliktów i bardzo dużo dosyć interesujących sytuacji. Koniunkcja z Merkurem Słońca. Wiemy, że Słońce to wiele hałasu, Słońce jako najważniejsze, ale Merkury wiele hałasu, tutaj mała naprawa tematu, ale także i koniunkcja z Marsem. To daje ogromną siłę Marsowi i w dodatku opozycja z Jowiszem, trygon z Saturnem i kwadratura co do Plutona. Kwadratura co do Pluton i Mars, mając do swojego działania, Mars jest pchaniem do przodu. Pluton jest wymianą kompletnie wszystkiego i przemianą. Bardzo podobnie jak Uran działa, ale Uran w tym momencie jest tylko wyłącznie w trygonie do naszej Wenus. Tutaj. I Uran jest w retrogradacji, także on nie bierze tu w tym działaniu jakby, ale jest to déjà vu starej historii. I to, co było kiedyś, czyli można by porównać do najgorszych sytuacji, jakie były w historii, czyli do rewolucji francuskiej, do rewolucji wszelkich, jeżeli patrzymy z punktu widzenia Urana. Ale tutaj jeszcze jedna rzecz jest, że jest to sięgnięcie do Rzymu i do powstania właśnie tej świątyni. Czy jest to możliwe? Bo też słyszę, że są różne wypowiedzi. Bardzo możliwe, że to się dzisiaj stanie, co by było tragedią dla wszystkich nas. Dlatego, że wówczas zmieni się wszystko, zupełnie wszystko. My sobie nawet nie wyobrażamy, jak
działają punkty, które te zapalne, które mają wpływ na człowieka, na los, na całą tą historię, którą niesie za sobą Homo sapiens. Pamiętajmy o tym, że my mamy 2023 rok. Żydzi mają 5000, nie pamiętam ile lat, ale 5000. Inne kraje mają jeszcze inaczej, ale według niektórych jest dopiero 1700 któryś rok. Za każdym razem inaczej są liczone punkty. I teraz odkąd będziemy sprawdzać, czy faktycznie ten rok platoński, który mówi o 2000 lat, odsuwa się od nas, czy przybliża, który zmienia epokę. Czy ta epoka, jutro nastanie ta nowa epoka? Nie, to nie nastanie nowa epoka. To jest po prostu wykonanie pewnego działania, na które naród żydowski czekał bardzo długo. I dlatego jest ta ściana płaczu i to wszystko. Czy ma to wpływ dla mnie osobisty bardzo wielki, dlatego że wiem o tym i wszyscy wiedzą o tym, że wówczas przybliża się czas przybycia Mesjasza. Kto i dlaczego w tej chwili, kiedy technologia jest tak posunięta i właściwie można robić cuda, dosłownie cuda, w fizyce, w chemii, w biologii, w nanotechnologiach, w wielu dziedzinach. I to wszystko jest fascynujące, ponieważ już jesteśmy o kilka lat dalej, ale jednak się cofamy i to bardzo cofamy z naszą psychiką, z naszym układem nerwowym. Nie wytrzymujemy pewnego działania, które jest najbardziej nam potrzebne, czyli tak zwanej wolności i miłości. Od tego oddalamy się coraz bardziej i oddalamy się od jeszcze jednej rzeczy, myślenia logicznego. I tutaj ten kosmogram właśnie pokazuje to brak myślenia logicznego, ponieważ Księżyc i Jowisz to zrób za mnie, a nie ja za ciebie. I to jeszcze tak, żebym nie widział tego, jak to jest zrobione. Po prostu traktujmy to zupełnie poważnie. Teraz patrzmy na to, że ascendent tej całej historii jest lwie. Ja wiem, że w każdym momencie, bo to jest na Warszawę robione, będzie zupełnie gdzie indziej, czy będzie lwie, czy będzie też w pannie, czy będzie jeszcze gdzie indziej ten ascendent, ale trzeba brać pod uwagę, że my też należymy do narodu wybranego, do tego, naród, który jest i najwięcej ma związane z Chrystusem działania. Wiemy o tym, że tutaj jest Jasna Góra, jest chociażby ostatnio bardzo modny Licheń, czy jeszcze jakieś inne środki, a w dodatku mamy czakra. Pamiętajmy o tym, że to wszystko daje pewną alternatywę dla nas z patrzenia zupełnie inaczej na dzieje świata i przyglądania się tego. Ja już mówiłem o tym, że jesteśmy spod znaku byka i Europa też spod znaku byka. Czy przejmiemy tę rolę przewodnią? To trudno powiedzieć, ale lepiej, oby się nie wydarzyło to, co jest tutaj w tym kosmogramie. Czy jest to możliwe? Zobaczymy. To potrzeba tylko 24 godzin i będziemy już wiedzieć jutro, bo prawdopodobnie prasa już będzie bębnić we wszystkich kierunkach. Bym był bardzo zdziwiony, jeżeli by to się stało. Jeżeli to się nie stanie, no to mamy jeszcze kilka lat spokoju, albo tylko rok. Nie przyglądałem się, jak wygląda kosmogram na przyszły rok, ale ten kosmogram jest bardzo możliwy i ten kosmogram otwiera przede wszystkim jedną rzecz,
że zwróćcie uwagę, że planety znajdują się jakby naprzeciwko siebie. Tylko Pluton nie. Pluton jest w koziorożcu. Jeżeli Plutona weźmiemy na czołówkę, to wtedy zwróćmy uwagę, że tutaj znajdzie się ascendent, czyli na Słońcu. Bardzo bym chciał zobaczyć, jak wygląda to wszystko w działaniach jeszcze innych. Nie dzisiaj będę o tym mówił, lecz jeżeli się wydarzy, to mamy naprawdę bardzo ciężki orzech do zgryzienia. My, jako naród, jako Polacy, jako ci, którzy zawsze niosą wolność i pokój wszystkim. Od wielu, wielu lat, począwszy od powstania naszego państwa 1966, kiedy wówczas wysłaliśmy swoich wojów na pomoc Brytanii, dokładnie Wielkiej Brytanii. A dlaczego? Dlatego, że siostra naszego króla była po prostu w opałach, a jej mąż potrzebował troszeczkę woja. No więc teraz bierzmy pod uwagę to wszystko. Trzeba historię troszeczkę znać po to, żeby wiedzieć, jak to się dzieje. Dzisiaj jest czas, który jest bardzo dziwny. Także zwróćcie uwagę na ten kosmogram. Jeszcze raz Wam go pokażę, bo ten kosmogram jest bardzo poważnym kosmogramem i jest to pełnia, kiedy dokładnie wszystko się dzieje. W dodatku jest zaćmienie Księżyca i to zaćmienie Księżyca daje taki specyficzny obraz, dlatego że to zaćmienie jest w Byku i działa przede wszystkim na Skorpiony, Byki, Wodniki i Lwy. Te 4 znaki mają bardzo dużo do zastanowienia się, co dalej począć, jak zrobić. Z tym, że zaznaczam, że wszystkie te 4 znaki mają w sobie pewne historie, które są, ale pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że tutaj trzeba brać jeszcze jedną rzecz, że pamiętać o najważniejszej rzeczy. O miłości i o szczęściu. Nie zapominajcie o tego. Miłość przynosi szczęście. Nieszczęście przynosi tragedię. I to jest najtrudniejsze do zweryfikowania w momencie stresu czy jakiegośkolwiek działania, które właśnie wywołuje pełnia. Pełnia jest wyjątkowo zawsze bardzo mocno stresowa i to trzeba brać pod uwagę, że wówczas czujemy się jak lunatycy. Nie wiemy za bardzo, co robimy. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że mimo to, że byki, mimo to, że także panna i koziorożec też muszą zwrócić lekką historię, tak jak i raki. Raki też powinny przyjrzeć się sobie. Dlaczego wymieniam te wszystkie znaki? Po to, że niektóre znaki w ogóle nie odczują tej pełni w swoim życiorysie. Ale jeżeli to wydarzenie, o którym mówiłem, dzisiejszej nocy się wydarzy, to życzę Państwu dużo szczęścia. Bo wówczas będziemy musieli zastanowić się, co zrobić dalej, w jakim kierunku pójść. I zostawiam Państwa z tym problemem, oby tak się nie stało, ale kiedy się stanie, będziemy
mieć. Ciekawie, a właściwie wielki, wielki kłopot. Z Bogiem zostawiam Was i módlmy się za to, żeby nic się nie stało. Do zobaczenia.